Cześć, tym razem jesteśmy na Cyprze, a konkretnie w Paphos. Przyjechaliśmy tutaj na nasz najdłuższy w tym roku urlop, który będzie trwał 8 dni. Dziś jest nasz 4. dzień na tej wyspie. Nie nagrywaliśmy niczego wcześniej, ponieważ po pierwsze chcieliśmy sobie odpocząć, a po drugie chcieliśmy już mieć jakieś swoje odczucia, wrażenia z tego miejsca, którym będziemy mogli się z Wami podzielić. Jeżeli chodzi o nocleg, to zarezerwowaliśmy sobie apartament przez portal Airbnb. Naszym gospodarzem jest Polak, pan Mateusz. Cena tego apartamentu za dobę to około 150 zł. Myślę, że jeżeli pan Mateusz nie będzie miał nic przeciwko, to link do jego apartamentu znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Jeżeli chodzi o sam apartament, to niewątpliwie największym jego plusem, największą zaletą jest basen, z którego możemy korzystać dowoli i który zaraz Wam pokażę. Dla mnie Cypr to miejsce pełne skrajności, ponieważ ruch tutaj jest lewostronny. Również jeżeli chodzi o gniazdka elektryczne, są one takie same jak w Wielkiej Brytanii, więc przyjeżdżając tutaj z Polski musicie zaopatrzyć się w przejściówki. Cypr należy do Unii Europejskiej, ale terytorialnie leży w Azji Zachodniej. Co ciekawe, Cypr posiada jedyną na świecie stolicę, przez której sam środek biegnie przejście graniczne, dzielące Cypr na dwie części, na ten Cypr północny turecki oraz południowy grecki. Ten dźwięk, który słyszycie w tle, są to cykady. Owadów na jednym drzewie może być kilkaset. Praktycznie słychać je cały czas, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy. Na Cyprze jest ich bardzo duża ilość. Cykady budzą się rano i cichną dopiero po zachodzie słońca. Kościół Agia Kyriaki znajduje się w samym centrum Dolnego Paphos, niedaleko portu. Jest to miejsce związane z pobytem świętego Pawła na Cyprze, który właśnie tutaj został ubiczowany. Jego pobyt natomiast zaowocował nawróceniem samego prokonsula, a Paphos stało się siedzibą biskupią. Na miejscu ubiczowania świętego na początku IV wieku zbudowano najdłuższą na wyspie bazylikę, której ruiny możemy podziwiać do dziś. Cypr nazywany jest również Wyspą Kotów, a to za sprawą świętej Heleny, która w IV wieku sprowadziła tutaj koty, które miały rozprawić się z plagą jadowitych żmij, które rozprzestrzeniły się na Cyprze w czasie 36-letniej suszy. Tuż za mną jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli miasta, czyli zamek w Paphos. Budowla powstała w 1592 roku na bazie poprzedniej fortecy. Zamek służył jako więzienie oraz składowisko soli. Wstęp do niego kosztuje 2,5 euro. Z jego dachu można podziwiać panoramę miasta. Aktualnie trwa tutaj budowa sceny, ponieważ będzie wystawiana sztuka Macbetha.
Znajduję się przy kościele świętej Solomonii. Święta Solomonia była jedną z pierwszych kobiet, które przeszły na wiarę chrześcijańską, porzucając pogaństwo. Kościół posiada budowę katakumbową, otwarte podwórze oraz kilka wykutych w skałach pomieszczeń. Nieopodal kościoła znajduje się drzewo, któremu wierni przypisują moc uzdrawiania. Wystarczy na jego gałęziach powiesić coś, co jest naszą własnością. Miejscem w Paphos, do którego przyjeżdżają turyści z całego Cypru, są grobowce królewskie. Miejsce to powstawało od IV wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery. Pomimo nazwy nie spoczął tutaj żaden król, a pochowani byli tutaj natomiast jedynie namiestnicy miasta oraz arystokracja z Paphos. Jeżeli chodzi o samą nazwę, to wzięła się ona od wielkości tego miejsca. Grobowce królewskie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W nekropolii tej znajduje się ponad 100 grobowców, wszystkie wykute w litej skale. Można tutaj znaleźć pozostałości fresków oraz kolumny w stylu doryckim. Na dziś to już wszystko. Upał już jest nie do zniesienia, więc wracamy do mieszkania, aby schłodzić się w basenie. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć Wam Paphos. Zapraszam do kolejnych filmów ze zwiedzania wyspy Afrodyty.